A36 Apache. Zapraszam na część drugą z budowy modelu kartonowego. Po sklejeniu kadłuba, steru kierunku i steru wysokości przystąpiłem do sklejenia skrzydeł. I tak zacząłem to od wycięcia skrzydeł i poszczególnych jego elementów. Płatowiec posiadał tak zwane hamulce aerodynamiczne. Właśnie w tym miejscu. Tu są jeszcze otwory do wycięcia na karabiny maszynowe i wyrzutniki łusek. Ponieważ ja hamulce aerodynamiczne robiłem w pozycji zamkniętej, należało tu wyciąć właśnie te elementy pod wklejenie części 19 CD. I tu jest właśnie ten element, który należy podkleić od wewnątrz po wycięciu tu otworów pod hamulce i następnie przykleić hamulce. Pod wycięcie otworków pod karabiny maszynowe używam igły biopsyjnej. Po sklejeniu użebrowania płata postanowiłem całość wykleić pianką, aby zapobiec zapadaniu się zewnętrznego poszycia. Naddatki pianki obcinam nożykiem. Po wstępnej obróbce, czyli przycięciu nożykiem, dalszy etap to szlifowanie już papierem ściernym. Po oszlifowaniu całe skrzydło, a właściwie jego użebrowanie i oklejenie pokryłem rzadkim wikolem. Na poszyciu skrzydeł przed oklejeniem wykonałem podziały blach oraz zaznaczyłem onitowanie. Oczywiście obowiązkowy retusz odpowiednimi kolorami. Przed oklejeniem użebrowania poszyciem należy to poszycie uformować w odpowiedni sposób, aby dobrze się układało. I tak w miejscu zagięcia zwilżam wodą i odpowiednim prętem jakimś okrągłym, nie wiem, może to być ołówek, coś okrągłego, po prostu należy w tym miejscu zawinąć. O, ja tu używam takiego pręta i w tym miejscu zaginamy. W poprzednim odcinku przy formowaniu stateczników podobną metodę zastosowałem i po takim zagięciu spinam klamerkami i pozostawiam do wysuszenia. Mam uformowane w ten sposób poszycie płatów i przystępuję do wklejenia hamulców aerodynamicznych i reflektora. Tu należy wkleić najpierw tak zwane podklejenie od dołu i od góry i dopiero hamulce aerodynamiczne. W przygotowanym wcześniej użebrowaniu i pokrytym pianką wyciąłem miejsca, w których będą karabiny maszynowe i reflektor
i odpowiednio to zostało przyretuszowane, wklejony reflektor. W skrzydle wkleiłem folię imitującą szkło reflektora i wstępna przymiarka. Po szyciu użebrowania, czyli tą piankę, smaruję klejem polimerowym. Używam tu kleju polimerowego, dlatego że ten klej nie rozpuści pianki i jest dość długo wilgotny. Mogę tutaj po szycie sobie przesuwać, układać i robię to takimi etapami. Skrzydło mam oklejone i pozostaje właśnie w tych miejscach wkleić luki podwozia, czyli te elementy numer 32 i takie wzmocnienia wewnątrz luków, elementy 33. I tu już mam właśnie wycięty luk do wstępnego sklejenia, poretuszowania. Po uformowaniu luku pozostaje tylko dopasować i wkleić w odpowiednie miejsce w skrzydle. Luki zostały wklejone, pozostaje mocowanie części 34. Jest to część, w którą należy osadzić goleń podwozia. To są części numer 38, czyli lotki. Lotki były odrębnymi elementami. Można było to zrobić jako ruchome elementy, ja natomiast wkleiłem, unosząc lewą do góry, prawą w dół. No i oczywiście tu należało retusz zrobić i zrobiłem również nitowanie. I skrzydło gotowe, wklejone lotki, od dołu również już luki, no i pozostaje połączenie skrzydła z kadłubem. Skrzydło kadłub połączone, czyli sklejone, i pozostaje tylko teraz wyciąć i uformować części 24, 25, 26. Są to takie łączniki, przejście, skrzydło, kadłub. Elementy numer 23 i 24 wklejone, uformowane, czyli to połączenie skrzydło, kadłub. Lotki, jak widać, lewa w górze, prawa w dół, wychylone. Ślady eksploatacyjne porobiłem srebrzanką, imitacja odprysków farby. No i model prawie w 90% skończony, tak się prezentuje. Widać, tu zakleiłem tylne szyby,
aby ich nie wybrudzić. No i zbliżenie. Nity, myślę, że tu są dość wyraźnie widoczne. Odbija tu się światło. Model już jedną warstwę lakieru dostał. Oczywiście lakier matowy. Czas na postawienie modelu na kołach, czyli zrobienie kół podwozia. I tak wyciąłem krążki, wcześniej naklejone na karton 1 mm. Teraz należy to skleić i obrobić. Na tym rysunku widzimy osłony podwozia, elementy numer 45, rysunek z golenią podwozia i z uformowaniem drutu wzmocnienia. I to elementy osłon podwozia, które należy te elementy wyciąć, uformować. Tu już mam uformowane właśnie z drutu wzmocnienie goleni. No i przystępuję do formowania elementów goleni podwozia. Pozostaje również uformować kołpak, czyli część numer 47, i tutaj używając kulek i zwilżając elementy formuję w obłe kształty te elementy. Tu jest taki element wewnątrz kołpaka, w którym będą osadzone śmigła. I dlatego to trzeba wyrównać ładnie, żeby śmigła były osadzone centralnie. Ponieważ kołpak będzie ruchomy, należało zrobić oś i dopiero osadzić w tej części noskowej numer 1. Po zaschnięciu kleju dopiero wkleiłem cały kołpak wraz z częścią numer 1, dokleiłem do części numer 2 do kadłuba. Pozostaje wycięcie śmigieł i odpowiednie ich uformowanie i wklejenie w kołpak. I jeszcze chłodnica podkadłubowa oraz uformowanie i doklejenie wlotu powietrza do gaźnika. To już jest takie drobne elementy, które zostają na koniec. No i tu w takim trochę przyspieszonym tempie właśnie to wszystko robię.
ponieważ Apache to samolot myśliwsko-bombowy, zatem tu postanowiłem zrobić tylko bomby pod skrzydłami i tu chciałem Wam pokazać, jak wycinałem właśnie w wzmocnieniach tych bomb kółka te wewnętrzne za pomocą igły biopsyjnej. Gruby karton, a poszło to całkiem dobrze. Tu nie starałem się jakby tak mocno naciskać, dlatego zrobiłem to tak na 3 razy, ale naprawdę te igły bardzo dobrze tną, są ostre i zostawiałem ładne cięcie. Model już gotowy, sklejony i przedstawiam kilkanaście zdjęć. Model miał być odpoczynkiem w budowie modelu śmigłowca, a napotkałem kilka takich nieprzewidzianych tu w tej wycinance błędów. Krzywo nadrukowane numeracja na kadłubie, musiałem to niwelować. Stery wysokości, zły nadruk i tutaj też musiałem malować, ale w sumie jestem zadowolony. Model wyszedł całkiem dobrze. Może tu są też i moje błędy. Każdy model to jest jakaś nauka, uczymy się i nie zawsze model nam wyjdzie po naszej myśli, ale nigdy to nie jest jakiś stracony czas. Trening czyni mistrza i musimy tutaj tą naszą pasję rozwijać. I tak się prezentuje model. Starałem się tutaj porobić nity i w wielu moich modelach staram się to robić. Zaznaczam blachy. Nie podobają mi się takie grube czarne kreski na tym, a w tym przypadku na tym oliwkowym kolorze nie było widać tych kresek i to może i plusem jest, natomiast wykonałem podziały blach, wciskając po prostu kartonik w miejscach tych, gdzie powinny być te podziały blach. Model z podwoziem, koła też wykonałem w własnym zakresie. Zrobiłem taki troszeczkę przybrudzenia od dołu, jakieś poodrywane kawałki farby, czyli odpryski farby. Jak wiadomo, samolot eksploatowany, czyli nosi zawsze jakieś ślady eksploatacji i uważam, że w ten sposób powinny być jakby modele przedstawiane. One wywodzą się ze swojego środowiska i noszą jakieś tam ślady eksploatacji. No i za ten odcinek i obserwację kanału dziękuję. Zapraszam na inne moje filmy. Jeżeli się podobało, paluszek do góry. Zapraszam na kanał. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.